Tactical options available. Dlaczego Crazy Warhead nie otrzymał remastera? Gdy zadałem sobie to pytanie, to zdałem sobie sprawę, że remaster Crysis 1 wyszedł w kwietniu 2020 roku. Mamy już praktycznie 2025 rok, czyli niemal 5 lat minęło. Czuję się staro. Crytek zdecydował się odświeżyć trylogię i wydał remastery, ale całkowicie pomijając Crazy Warhead. Dlaczego tak się stało? Jaka była przyczyna? W dzisiejszym filmie przedstawię parę tez i wniosków, które mogą, lecz nie muszą być prawdą odnośnie przyczyny braku remastera dla Crazy Warhead. Zapraszam do oglądania. Numer 1. Crazy Warhead niekanoniczne? Powyższe zapytanie byłoby najgorszą przyczyną odnośnie braku remastera. Stąd też jest na pierwszym miejscu. Byłoby to zdecydowanie najgorsza przyczyna, gdyż pominięte byłyby to, co zostało przedstawione w kontekście charakteru Psychola, jako głównego protagonisty oraz całej otoczki w kontekście lore Crazy's. Na szczęście ta przedstawiona przyczyna jest najmniej prawdopodobną, głównie dlatego, że oznaczałoby to pogłębienie dziur fabularnych, a i tak jest ich od. And they call me Psycho! Oraz zepsułoby to charakter Psychola. Chociażby mój film, w którym opowiadam całą historię Psychola, zawiera większość tego, co wywnioskowałem z Crazy Warhead. Gdyby Crytek uznało, że Crazy Warhead nie pasuje do kanonu całego Crazysa i by się odcięli, to byłaby to istna katastrofa. Na szczęście nie było żadnej takiej odpowiedzi czy sugestii ze strony twórców, ale jednak nie było także żadnego słowa, że tak być by nie mogło. Potencjalna przyczyna numer 2. Aspekt techniczny. W tej przyczynie problem byłby bardzo złożony. Crazy Warhead, co warto zaznaczyć, był tworzony przez Crytek, ale przez ich odłam w Budapeszcie, na Węgrzech. Oznacza to, że nad Crazy Warhead pracował nieco inny zespół niż przy Crazy 1. Nie da się ukryć także, że Crazy Warhead jest całkowicie inaczej zaprojektowany w kontekście budowy map, fabuły, broni, misji czy użytych rozwiązań. Zmierzam do tego, że potencjalne koszta produkcji, zmian fizycznych, graficznych i o podłożu grania byłoby większe niż potencjalny zysk. Potrzeba by było więcej do zaimplementowania niż to było w Crazy Remastered. Kto grał w remastera w pierwszej części, to zdecydowanie odczuł różnicę. Pomijam fakt, że Crazy Remaster jest do dupy. A tak na poważnie. Koszmarne SI, bardzo dziwna fizyka, zmieniony nieco silnik, przez co pojazdy, nasza postać i same rozwiązania w kodzie gry uległy znacznym zmianom. Crazy Warhead posiadał wiele unikatowych rozwiązań. Gra jest zdecydowanie szybsza, agresywniejsza oraz jest wiele następujących po sobie skryptów, które ciężko byłoby dostosować do nowych możliwości. Koszta produkcji mogły być większe, a wtedy Crazy Warhead zamiast dostać graficzny upgrade, to musiałby mieć istny remake. Crytek mógł uznać to za zbyt duże koszta, a przecież remaster to tylko zmiana w samej grafice. Czyli najtańszy w ostatnim czasie koszt własny twórców gier, a potencjalny klient mógłby zapłacić duże pieniądze, a za to, że lepiej słoneczko świeci lub cień ładnie opada, gdzie powinien. Ale pewnie się czepiam. Kończąc już powiem krótko. Kasa, misiu, kasa. Numer 3. Brak Crazy Warhead na inne platformy. Każda zremasterowana część trylogii charakteryzowała się tym, że była dostępna na różne platformy: PC, PS3, Xbox 360 czy nawet Nintendo. Dawało to duże możliwości grania w ukochaną trylogię dla wielu graczy, którzy mieli różne sprzęty. A w przypadku naszego Crazy Warhead, ten był tylko na PC-ta. I tu jest przyczyna. Dlaczego? Kasa, misiu, kasa. Odpowiedź prosta. Chodzi o zarobek z gry na różne platformy. Skoro Crazy Warhead był tylko na PC-ta, to posiadacze innych sprzętów do grania musieli albo obejść się smakiem, albo kupić PC-ta. A wątpię, by ktoś kupował komputer tylko by zagrać w jedną grę. Ten powód jest najbardziej prawdopodobny, dlaczego Crazy Warhead nie otrzymał remastera. Ponieważ dla giganta jakim jest Crytek nie opłacało się pracować nad Crazy Warhead pod kątem dostosowania na inne platformy. Koszta, które uznano za niestosowne w stosunku do potencjalnego zarobku. Przyczyna 4. Utrata kodu źródłowego. Niestety, ale takie przypadki się zdarzają. Brak kodu gry to rzecz niedopuszczalna.
ale niestety możliwa. Bez tego prace Crazy Warhead byłyby bezowocne lub bardzo wydłużone w porównaniu z innymi częściami. Wspomnę ponownie fakt, że nad Crazy Warhead pracował odłam Crytek Budapeszt, czy na Węgrzech. Inny zespół, inne miejsce, inne rozwiązania zastosowane w grze oraz modyfikacji ówczesnego silnika CryEngine 2 mogły być przyczyną, że kod został uszkodzony lub przepadł. Albo te wszystkie aspekty wystąpiły naraz. Mówiąc krótko, jeśli przyczyną braku remasteru dla Crazy Warhead był zgubiony kod źródłowy, no to wielka szkoda. Ale przecież było wiele przypadków w branży gier tego typu. Zgubiony kod do Mass Effecta, Pinnacle Station DLC, albo na przykład zaginięcie kodu źródłowego do Silent Hill 2, co skutkowało nieco gorszym remasterem tej gry w porównaniu z oryginałem. Niestety, ale możliwe, że Crazy Warhead spotkał podobny przypadek, co może być bezpośrednią przyczyną braku remastera. Podsumowanie filmu. Ciężko jest powiedzieć, co dokładnie było przyczyną, że Crytek uznał Crazy Warhead. Podsumowanie filmu. Ciężko jest powiedzieć, co dokładnie było przyczyną, że Crytek uznało, że Crazy Warhead nie otrzyma zremasterowaną wersję. Każda z przyczyn ma rację bytu, ale te ostatnie przeze mnie wymienione mają największą szansę. Pierwsza przyczyna to duże naciągnięcie z mojej strony, ale musiałem wspomnieć, gdyż nigdy nie wiadomo, co przyniesie nam przyszłość. Myślę, że każdy fan serii Crazy się ze mną zgodzi w tej kwestii. Crazy Warhead zdecydowanie zasługuje na dobrego remastera. Dobrego, bo na pewno nie takiego, jaki miał Crysis 1 Remastered, tylko lepszego, chociażby dla głównego bohatera, jakim jest Psychol. A ten zasługuje na lepsze traktowanie. Zostaw łapę, tak jak ten koleś, jeśli Ci się podobało. I chciałbyś więcej tego typu filmów z lore Crazisa. Dziękuję za uwagę, Sullivan out.